Ci ludzie nie mieli też wtedy, ci znajomi nie mieli pomysłu, bo zamiast przynieść kilogram kiełbasy, to przynosili kilogram winogronów albo kilogram śliwek, co było w ogóle nie do zrozumienia. No ale tak było. No na przykład Kotarbińska przychodziła do getta. I też z całym sercem przynosiła butelkę czerwonego wina i kilogram winogron. No ale to z najlepszego serca, tylko bez wyobraźni ludzie. Bo po drugiej stronie było co jeść, po aryjskiej stronie było co jeść, za pieniądze wszystko było. I tanio. A tutaj były takie czasy, że kilogram chleba kosztował 100 zł, 70 zł, to było tanio, 50 zł było tak. Byli ci chaperzy tak zwani, to chłopcy, dzieci, które jak wychodziłeś, kupowałeś ćwiartkę takiego lepego chleba na rynku, to on ci się rzucał od razu i wyrywał ci i jadł na ulicy, leżał na bruku i jadł. No często się zdarzało, że zamiast chleba było to kawałek mydla. On nie zdążył nawet zobaczyć, bo się bał. Więc to było okropne. Ten okres tych chaperów, on trwał bardzo długo, trwał pewnie cały rok taki głód był. Na rogu Dzielnej i Smoczej, tak tam niedaleko tego bazaru, więc te dzieci tam czatowały na kogoś, kto wychodzi z tego bazaru i coś ma, bo tam w tym bazarze były te kradzione, te szmuglowane rzeczy. I rzucali się na ludzi, którzy coś noszą. I to nie było, czy to było zapakowane w papier, czy w co innego, tego się nie rozpakowywało, to się od razu zęby w to. Więc tak to było. To jest to nasilenie głodu, żeby zrozumieć, jak się zmienia mentalność człowieka. Na przykład choroba głodowa, przecież to było w tak masowej postaci. Ja nie wiem, czy to gdzieś było. Mówi się, że pierwsza wojna była głód, bo wszyscy mówili, że nie mogą słuchać o pierwszej wojnie z mojego pokolenia, dlatego że opowiadają tylko o głodzie. Ale nie pamiętam, żeby ktoś mówił o tym, że ktoś był z głodu obrzęknięty, że ktoś umierał na głód. Byli wszyscy głodni. To jest ta różnica nasilenia tego głodu. Przecież dzieci umierały z powodu choroby głodowej. I przecież ta książka, która wyszła w getcie, Choroba głodowa, to była pierwsze opracowanie. Zakładamy, że te założenia naukowe tej pracy są nie najlepsze. Że potem się okazało, że to chodzi o białko, a nie o błonę, przepraszam, nieważne naukowo. Ale fakty są faktami. Przemiana materii się zmniejszała do minimalnej. Tak jakby człowiek był w niedoczynności tarczycy, a to jest nieprawda. On był głodny. Nie było przemiany materii. Były obrzęki wielkie, dzieci umierały. A jak, broń Boże, jeszcze takie dziecko złapało tyfus, to już raz, dwa, trzy. A dorośli to w ogóle nie zdążyli. Dorośli szybciej umierali na to wszystko. To jest, dzieci mieli jakąś większą odporność. Ale śmiertelność była... Doktor Plońskier, który był anatomopatologiem w szpitalu Bersonów, też umarł z głodu. Także to była powszechna rzecz. A głód to jest straszna rzecz. Straszna rzecz głód.